Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Well, just because I can, and I continue with The Witcher 3 Wild Hunt. Now apparently this guy... Co ja mam teraz? A jeśli ktoś przeżył? Wieczny ogniu, ześlij mi pomoc. Daj znak jakiś, który chronisz nas od mroku. Nie podchodź! Nie umiem walczyć, pomocy! Apparently this guy has a quest for me. Spokojnie. Nie mam w zwyczaju zabijać kapłanów w potrzebie. Ale ja jestem diakonem. Już od 2 miesięcy. Nie godzi się napadać na diakona na jego pierwszej misji. Zaraz, twoje oczy, żółty pigment i te źrenice. Czytałem o tym! Jesteś Wiedźminem! Kot domowy i zaskroniec odpadają, więc na to by wychodziło. Właściwie źrenice zaskrońca są okrągłe, choć... Znaczy się, musisz mi pomóc! Będzie zaraza. Jeśli wyważą bramę, wypuszczą to na zewnątrz. Jak trwoga, to do Wiedźmina, co? Wydawało mi się, że wasz kościół nie przepada za mutantami. To powszechny błąd. Dyskutowałem o tym z wykładowcą. Każdy jest zdolny do czynienia dobra. Genetyka nie ma tu nic do rzeczy. Na pewno jesteś kapłanem Wiecznego Ognia? Dobra, po kolei. Czemu uważasz, że Wiedźmin będzie umiał pomóc ci z zarazą? Poprawka z jej źródłem. W Diablim Dole, tej kopalni, prowadziliśmy od wieków miejsce odosobnienia nieuleczalnie chorych ofiar epidemii. Zdaje się, że słowo, którego szukasz, to umieralnia. Nie jestem z tego dumny, ale jak inaczej walczyć z czerwoną śmiercią? Tak łatwo się przenosi i nawet dziś bywamy bezradni. Jakże wam współczuję waszej bezradności. Nawet nie ma porównania z cierpieniem człowieka, którego wrzuca się do dziury w ziemi, żeby tam zgnił. Gdyby został w domu, zaraziłby rodzinę i sąsiadów. Tak czy inaczej by umarł. Kościół zrobił wszystko, by przynajmniej nikogo ze sobą nie zabrał. A, teraz to nieistotne. W czym konkretnie mam ci pomóc? Solna jaskinia w głębi kopalni jest nawiedzona. Według starych akt coś tam jest. Duch, z którego lęgła się zaraza. Nocą słychać szepty w ciemności. Banda dezerterów wymordowała niedawno chorych i zajęła diabli dół. Wysłano nas, żebyśmy namówili ich do odejścia, bo jeśli ktoś wyważy bramę do podziemi... Będziemy mieli tu nie jedną, a 2 Katriony. Niech zgadnę. Dezerterzy nie przejęli się ostrzeżeniem. No dokładnie. Zaatakowali moich ludzi i tylko mnie udało się uciec. Musisz mi pomóc. Zapłacę, jeśli pozbędziesz się dezerterów i tego ducha. Jeśli to robota dla Wiedźmina, będę potrzebował więcej informacji. Od jak dawna ten duch siedzi w kopalni? Ktoś go w ogóle widział? Pokazano mi tylko część akt. Jeszcze nie ta ranga, rozumiesz? Czytałem, że pojawił się tutaj długo po sprowadzeniu ofiar pierwszej epidemii. Kościół podjął jakąś próbę pozbycia się ducha, ale... no... sam chciałbym wiedzieć, jak się skończyła. Nie za wiele ci powiedzieli. Podobno nasi podopieczni mówili ostatnio, że duch szepcze po nocach, przyzywa ludzi do siebie, jakby błagał o litość. Straszne, nie? To wszystko, co wiem. Skoro stawka jest tak wysoka, możemy się potargować. No, jeśli nie zażądasz więcej niż mam przy sobie. To za dużo.
nie dali mi tylu pieniędzy. Rozsądna cena, ale nie mam tyle. Zgoda. Będę musiał dołożyć trochę z własnej kieszeni, ale wierzę, że warto. Niech będzie. Zajmę się tym. I lepiej dla ciebie, żebyś naprawdę czekał tu na mnie z pieniędzmi. Oczywiście. W tej sytuacji nie mógłbym ich wydać lepiej. A, i weź ten klucz. Otworzysz nim bramę do kopalni. Niech wieczny ogień wskaże ci drogę. Niech wskaże. Bywaj. I don't remember that quest. Like at all. I don't even remember this location. Obstawa kapłana. Rany cięte. Pewnie od mieczy dezerterów. Zabiję cię, skurwysynu! Nie odpuszczam! Czary! I co, paskudo? Kurwa mać! Co? Przeszła ci ochota? Nie dajcie młodeczko! Kurwa! Nie odpuszczać! Masz jeszcze się poddać. Twoja dupa należy teraz do mnie! Wyrwać mu jajca!
actually leveled up. I'll put some points into fast style as well, like straight up damage boost, because I do use it kind of interchangeably. And then I'll take this, because it makes me invulnerable while dodging, which is a pretty cool thing to have, because if you mistime your dodge, you're technically still dodging. Like, it makes it impossible not to dodge, because you're invulnerable while you're doing that. There's something magical here, that's for sure. Reynolds' note. Dear O, I hope this message finds you well. Beware the beings that lurk the mine. Took them for plague spirits of some type at first, but they behaved all too human, just stupefied in some strange way. A novel ghoul species, raids, a manifestation of concentrated suffering? Whatever the case, they haven't tried to hurt me much. Still, I advise caution. Watch out for the ones pierced by nails. They seem especially dangerous. Was forced to kill one when it attacked. I assumed it was a ghoul, but its viscera were fully and undeniably human. That said, most of the organs were badly damaged, symptoms of blood fever. Couldn't understand how he was still alive. I suspect it must be some form of possession, something that twisted his form and then for reasons unknown departed. I gathered samples for our mentors that they ought to see. Have I discovered a new species? Curious to hear your thoughts. Reynold. I put Master Alger's hypothesis to test on some of them. He was right. Scattered salt has no effect. Only a complete enclosure seems to hold them in place. But it must be complete, pure salt, no gaps, for it to work properly. First letter from Reynold. Dear O, if you're reading this, it means you have found the message I stowed near Novigrad as agreed, probably wondering to yourself who was right. You'll be happy to know you were. I'll only acknowledge this once, so go on, savor the moment, but I digress. Although the contract seemed easy enough, I should have waited for your arrival. How many times have you made that mistake, I think I've contracted something, fallen ill somehow, and yes, I know that's impossible, but I have no other way to explain my fever and lapses in memory. Here's hoping I have a uniquely weak constitution for a witcher, because if not, I find the alternative explanation far more concerning. But if somehow the worst were to happen, I've prepared some notes. I've marked the locations with our insignia. You can't miss them. For now, I'll experiment with a potion similar to Petri's filter, though I lack celandine. With any luck, I'll find some in the grasses surrounding Devil's Pit. That or I will have to substitute suant mushrooms. If all goes well, you won't even read this. If it goes poorly, but it won't, I'll store the recipe and ingredients for you, again, just in case, because you'll never need to read this. Wiadomość? Tutaj? Mikstura z jaskółczym zielem. Poszukam miejsc, o których napisał. Pomóż mi. Błagam. Brzmi całkiem szczerze. Ale równie dobrze może to być pułapka. Search the mine. Medalion zadrżał.
Rozejrzyjmy się. Znak szkoły wilka. Stary. I to bardzo. Zaschnięta. Pewnie po gorączce krwotocznej. But wasn't there supposed to be stuff marked with the symbol? Nie tędy. Nie znajdziesz mnie tam. Te szkielety emanują jakąś złą energią. Może za sprawą ducha. Na dół! Prawym korytarzem. Tylko wtedy mnie znajdziesz. Jedna z istot, o których pisał Reinhardt. Kolejny znak. Drogowskaz? Stój! Nie tędy! What's the point, though? Because it very much seems like nothing. A third letter. Had to sit for a spell. The priests still won't open the gate and my strength is fading. My body feels like it's on fire. I have no memory of the past hour or day. I am trapped in this darkness, haunted by foolish thoughts, with no way to distract myself. Remember when we learned to hunt ghouls? The folk in the village believed necrophages to be the dead arisen, animated by foul magic. Wanted to ask what will happen if I fail here, but I've suddenly forgotten your name. Osmar, was it? Amund? Osmund, yes. Gods, it's so clear now, but for a moment, nothing. A gaping hole in my memory, not an inkling of who you are. Starting to think I will never leave this place. Ciekawe. Krew, kości i zaschnięty śluz. Szczątki ofiar czerwonej śmierci. Ściany zryte śladami paznokci. Chorzy próbowali się wydostać. So they not only put them in this place, they literally like walled them in this cave.
Yeah, I'm pretty sure the game is broken again with the... I will save and reload. Okay, the game actually crashed, which is a bit surprising. I don't remember it being this unstable, even when I played it first at release, but obviously it was years ago, so I might have forgotten a lot of it. Bardzo dobrze. Właśnie tędy. Chyba coś pominąłem. Dłużej nie wytrzymam! Pośpiesz się! Shouted throat roar refused to let me out. No why now, death everywhere, darkness, blood, corpses, fresh and fetid, air thick with plague, concentrated suffering created spectre of pestilence and pain, a red miasmal, born of death young and old, rotted flesh, already inside me when entered cave, no strength to fight, imprison, salt cavern only chance, not sure who you will find, prepare for anything, hurry, only hope is you, keeps me alive, hurry. Search the mine, optional. So, okay, so I don't want to go in there yet then. Before I confront anything that is deeper, Coś tu musi być. it would be good if I understood what happened. Tędy nie wejdę. Musi być jakaś inna droga.
There has to be some way of either getting up there, or at the very least of finding something in the other part of the mine, because it still says search the mine as if I didn't. Nasi tu byli. Nie wygląda to dobrze. Kim jesteś? It's transformed into a pillar of vines. I znowu ślady krwi. By all accounts, pretty weird. Uwolnij mnie! Błagam! Prawie się przestraszyłem. Czyżby Reinald był Wiedźminem? Well, he literally told you that in one of the letters that I already read. So I'm not sure why the surprise. Forgotten Priest's Testament. From the moment I first learned of our martyrs, I dreamed I would one day become one. I thought nothing is more beautiful than making the ultimate sacrifice in the name of your faith. I know now that I was wrong, woefully naively wrong, for in this moment I would gladly forfeit my life of sanctity for a single cup of water, so that I might help that poor boy curled up against the wall, suffering a misery none should ever endure. I can die here knowing that I departed of my own free will, by caring for the afflicted. I knew that I, too, would eventually succumb to the scarlet fog, yet I did not know my brothers would inflict such suffering through those under our care. Father Edgar tortured leaders of the rebellion and decided to close the mine. I asked Tintin, who would care for the weak? They will die regardless, all, the smag sobbed.
I resolved to stay, to help ease the suffering of their final days however I could. Father Edgar locked them in here all the same, and me with them. I now find myself under my own care. I hear their wails and whimpers, witness their desperate attempts at escape, but I've no strength left. My only hope of deliverance now is prayer for a quick death, for I know it will not be merciful. Should anyone ever read my account of these atrocities, I humbly ask you to share them with the world. In my waning hours, I wish for nothing more. I wonder if the priest is going to ask me to cover it up. Which, if he does, I am going to refuse, obviously. Osmund, something inside me, no sign of leaving, can hardly write, won't let me. Going to die here, all alone, if you don't find me. Nie słyszałeś? Zawracaj! Coś tu jest nie tak. Medalion wariuje. I ten smród. Zaraza. Co to w ogóle jest? Zostaw ich! Marnujesz tylko czas! To mnie miałeś szukać! Mnie! Can I ignore them? Doesn't look like it. To be honest, they don't strike me as people who probably enjoy their own existence all that much. Although it will feel pretty bad if it turns out that in the end I could have helped them somehow. Oh, great, I'm over encumbered.
I just dropped all of it. But which way did I come from originally? Was it here? No. Torturowano tu kogoś. Note from Father Edgar. The matter is settled as promised. Riots will no longer be a concern, but next time do reconsider before lecturing me on the church's ethics. If we had not exacted punishment upon the uprising's leaders, the ungrateful wretches would have already have us hanged. After murdering us, they would undoubtedly carry their wrath to every surrounding village, blanketing Velen in the scarlet fog. Remember, in the face of great sin, committing a lesser one may prove the choice most moral. Before we leave, draft up a tidy missive. Only be sure to omit any remarks concerning the nail remedy. Mention of torture puts the prior in a melancholic humor from which he is a chore to lift. Yeah, so they were... Torturowali ich na tym krześle, a potem coś ożywiło ciała. To z nimi musiałem walczyć. They were trying to cover it up, actually. Classic. Yeah, leave that alone. Dear O, the Horsens, they locked me in. First they asked for aid, then without hesitation, penned me in like a rabbit mat at this first sign of trouble. They wouldn't even hear my report. Thought me a spectre trying to deceive them. Fuck that cult and their common good horseshit. How can I help the common good if I can't help get the herbs I need? Speaking of, the Sioux and mushrooms won't do the trick. Already checked. Turns out the worst case scenario was true. I'm not sick after all, I'm possessed. The spectre has fully fused with my body. Not even Quen has an effect. If only I had the right ingredients, I could brew my filter, intensify my signs, and expel the filth with the combination of Irden and Ard. But as I said, the cocksuckers won't fucking let me. Guess you'll be reading the letters after all. I'll be waiting deep in the caverns. Make the potion and do not come to me until you drink it, and don't substitute any ingredients, or a red miasmal will possess you too. Strange. Miasmal? What is that? How do I know this? Dwarven spirit, celandine, contents of the chest. Krasnoludzki spirytus, jaskółcze ziele i zawartość skrzyni. Pewnie chodzi o te obok. Ziele na szczęście mam przy sobie, a pozostałe składniki zachowały się w zupełnie niezłym stanie. Zdaje się, że to autorska receptura Reinalda. Warto ją wypróbować. Wszystko wskazuje na demona zarazy. Nosząc po chorobie to pewnie czerwony mur. Pora się przygotować. Read the miasmal bestiary entry. Sure. Red miasmal. It is often said that the dark recesses of caves play home to the continent's most fearsome monsters, against which there is little hope of victory or escape. The lone solution then is to seal them off from the world, with the hope that they shall forever remain buried.
A certain priest of the elemental eternal fire, however, learned that hope and prayer is sometimes not enough. The cavernous mine within the Devil's Pit holds a spectre whose very existence is believed to breed pestilence. With the threat of its release now imminent, the cleric seeks a new solution, the aid of a witcher. The being that haunted Devil's Pit turned out to be a red miasmal, whereas a plague maiden is thought to be a damned spirit, once a human but now cursed to spread pestilence. A miasmal, by contrast, is considered an evil force born from the collective suffering of the plague victims. It has ability to possess human bodies, thus granting corporeal form and a means to wreak havoc. This process, however, irreparably corrupts and damages the host, causing the miasmal to continuously seek out stronger, more durable bodies. What cruel irony then, that a witcher's immunity makes the monster slayer a perfect shell for the spectre to invade and control. Fortunately, a red miasmal's power is not so absolute that it cannot be defeated by an experienced witcher, though even then, only with considerable effort. The spectre, once weakened, can be trapped with the Earden sign and then expelled from the body with Ard, thus creating an opening with which to defeat it. Consuming Reynolds' filter offers an advantage by increasing the intensity of the witcher's signs. Okay, and spectre oil. I am going to brew it, of course. I need to do this as well. A cockatrice decoction. All alchemy creations can be used one additional time. Sure, whatever. Reynolds filter. Okay, I should probably drink it, right? Unless he will drink it on his own when the time is right, because I can't do anything with this. And nor can I put it on, like, a quick use. So I'll take, I gather that he will do it on his own before entering the chamber. Ow. I'm pretty battered. So is my sword, by the way.
Can I repair my blade? I can. Rozbij solne stalagmity, żebym mógł wyjść. Nareszcie jesteś. Po tylu latach. To demon. Demon. Czerwony mur. Ciągle... On ciągle tu jest. Już prawie. Prawie. Przejął kontrolę. Pośpiesz się. Reinald, Tak, ale tracę siły. Mur próbuje przejąć moje ciało. Uwięziłem nas w tej komnacie. Sól, rozumiesz? Nie mógł się wydostać. pomieszczenie wykute w apotropajonie antydemonicznym. Sprytnie. Ale on ciągle we mnie jest. Od tak dawna. Pomóż mi, bracie. Daj mi eliksir. Wyrzucę go z siebie. Zdajesz sobie sprawę, od jak dawna tu jesteś? Lata, dekady. Nie czuję już upływu czasu. Tutaj nic się nie zmienia, bracie. Nic. Reinald, czekasz tu od bardzo dawna. Rozumiesz, że po takim czasie musisz być martwy. Tylko obecność moru utrzymuje twoje ciało w stanie ruchu. Tym bardziej musimy to zakończyć. Ty możesz to zakończyć. Daj mi eliksir. Znalazłem twoje listy do Lamberta. Przykro mi, że cię zdradził. Może wszystko skończyłoby się szczęśliwie, gdyby z Czerwonym Morem walczyło dwóch wiedźminów. Tak. Byłem głupcem, ale to już przeszłość. Lambert nigdy nie zasługiwał na moje zaufanie. Chętnie mu to przekażę, gdy się tylko zobaczymy. Bo tak się składa, że twój przyjaciel miał na imię Osmund. Myślisz, że możesz ze mnie kpić? Nie. Myślę, że nie rozmawiam w tej chwili z Reinaldem. Yeah, I'm not giving you the potion. Niezły blef, ale nie jestem taki głupi. Nie rozumiesz? On przejmie moje ciało. Zabije ciebie i wszystkich, którzy... Teraz zniszcz go. Wypij eliksir, dokończ. Co zacząłem? Do
kończę. Wytrzymaj jeszcze trochę. Have a new quest item. Which is what? Nie wyjdziesz z tej kopalni. What? It's none of those. I don't think it's the incense. Wyjdę. Jesteś słabszy niż tamten. Najpierw cię zabiję, a potem wleję się w twoje ciało. I don't want to kill him. Not after all of the trouble. Co za siła, dobrze! Zabiję twoimi rękami każdego, kto wejdzie mi w drogę. Ziemia spłynie krwią, będą gnić we własnych sokach. Wszystko dzięki tobie! Możesz zamknąć nas w Irden i wypchnąć go z ciała. Czas rozprawić się z Czerwonym Morem. Pokaż, co umie. Oh, it's pretty durable. Okay, it might take me a while, to be honest, because I'm pretty battered and out of swallows. Which means I'm essentially one hit away from dying.
Reinald nie żyje od dziesięcioleci, ale ciało się nie rozłożyło. To pewnie zasługa demona. Dziwne. Nigdy nie widziałem takiej zbroi. A medalion przedstawia głowę wilka, ale jest płaski. Wreszcie Osmund przysłał kogoś. Bogom niech będą dzięki, jeśli jeszcze obchodzi ich ten zasrany padł. I tobie. Oczywiście. Nie mogę uwierzyć, że już go tu nie ma. Były takie chwile, kiedy nie wiedziałem już, czy jestem Reinaldem, czy Voldemortem. Cała przyjemność po mojej stronie. Ale nie przysłał mnie Osmund, tylko kapłan Wiecznego Ognia. Jak to się stało, że skończyłeś uwięziony z Czerwonym Morem? Sekciarze chcieli, żebym pozbył się demona zarazy. A gdy tylko pojawiły się pierwsze oznaki opętania, zamknęli mnie w kopalni. Mogli chociaż przysłać egzorcystę, powiadomić cech, cokolwiek. I jeszcze te trupy w korytarzach, porzucone na chwałę Wiecznego Ognia. Tak, widziałem. Demon zarazy miał szczęście, że tu wszedłeś. Wiedźmiński immunitet na choroby sprawił, że jego obecność nie zniszczyła twojego ciała. Cholerna ironia losu. Musiałem skupić całą swoją wolę, żeby nie dać mu uciec, póki nie uwięziłem nas w solnej jaskini. Wcześniej opętywał chorych, ale jego istota szybko ich deformowała. Pozmieniali się we wściekłe bestie, które nie mogły umrzeć. Te wszystkie pochodnie, głosy, to nie byłeś ty? Jeszcze pytasz? Mur chciał cię tu zwabić i oszukać. A ja byłem zbyt zmęczony, żeby w ogóle zauważyć twoją obecność. Przynajmniej na początku. Kim właściwie jesteś? Nosiłeś medalion z głową wilka, ale inny niż mój. A co w tym dziwnego? Sam zaprojektowałem oryginalny wzór i sam go zrobiłem. Jak każdy w Kermoren. Gratuluję zdolności manualnych. Ja swojego nie zrobiłem. Dostałem go od mistrza, jak każdy w Kermoren. Może za twoich czasów wyglądało to inaczej. Właściwie w którym roku przyjechałeś do Diablego Dołu? W 970, a może 80. Nie wiem, psia krew. Moje wspomnienia są jak za mgłą. Reinald. To było ponad 300 lat temu. Co? Niemożliwe, niemożliwe. Nie. Przecież kogoś by przysłali. Najwyżej 5, 10 lat po moim zaginięciu. Osmund by mnie znalazł. Kurwa. Przykro mi. Wcześniej Czerwony Mur próbował podszyć się pod Wiedźmina. Skąd mogę mieć pewność, że tym razem rozmawiam z Reinaldem? Zapytaj mnie o coś, o czym powinien wiedzieć tylko wilk. Na pewno pochodzisz ze szkoły wilka? Twoja zbroja trochę przypomina tę z Kermoren. Ale ten kolor, ćwieki i pionowe pasy. W siedliszczu ciągle podrzucali mi sprzęt. Mówili, że czego się nie dotknę, zmienia się w złoto. Ulepszałem zbroję na szlaku. To miał być prototyp dla całej szkoły. Ale nie zdążyłem nic z tym zrobić. Tak zupełnie sam? I jeszcze bez warsztatu? Minąłeś się z powołaniem. Powinieneś był zostać płatnerzem, albo chociaż krawcem.
Osmund też spisywał jakieś pomysły na ulepszenie tego pancerza. Mieliśmy obgadać je razem w Kermoren. Masz jakiś dowód na potwierdzenie twoich słów? Przeszukaj moje ciało. W lewej kieszeni znajdziesz schematy. Możesz się sobie zatrzymać. Uwolniłem cię, ale wydajesz się niestabilny. Muszę się upewnić, że zaznasz spokoju. Więc zachowasz się jak wiedźmin, który spotkał brata w potrzebie. I nie pozwolisz, żebym został upiorem. Pomożesz mi zamknąć moje sprawy. Albo spalę twoje ciało na stosie pogrzebowym, jak należy. A ja mam odejść niepogodzony ze światem, co? W bólu i pieprzonej goryczy? Tego mi życzysz, braciszku z Kermoren? Powiedziałeś, że przysłał cię kapłan. Przyprowadź go tu. Chcę z nim porozmawiać. No, because you're going to kill him, and even though I understand you're very angry, this guy had nothing to do with it. It was 300 years ago. A co to zmieni? Chcesz się z nim bawić w ideologiczne dysputy? Odpuść, Reinald, i odejdź. Najpierw spojrzę mu w oczy i zapytam, co jego religia mówi o skazywaniu człowieka na śmierć i potępienie. Ten chłopak nie ma nic wspólnego z kapłanami, którzy zamknęli cię tu 300 lat temu. A możesz ich tutaj przyprowadzić zamiast niego? Nie? Tak myślałem. Yeah, I'm not going to do it, because again, he had nothing to do with it. Nie ma mowy. Nie będę ryzykował życia chłopaka. Za długo byłeś tu sam z demonem i własnymi myślami. Oddałem wszystko, żeby ratować innych. Myślisz, że teraz to przekreślę i rzucę się na tego pieprzonego klechę? I ta jedna rozmowa z tym pieprzonym klechą przyniesie ci ulgę po 300 latach koszmaru? Spal moje ciało. Byle szybko. Możesz darować sobie stos pogrzebowy. Przykro mi, że tak się to kończy. Po prostu to zrób. Sprawa załatwiona. Diabli dół jest wolny od zarazy. O, nawet nie wiesz, jaka to dla mnie ulga. Co tam znalazłeś? Ślady paznokci na ścianach. Ciała ludzi, którzy konali w męczarniach i zrodzonego z ich cierpień ducha Czerwonego Moru. Kapłani zamknęli ich w kopalni i opuścili. Pozwolili im zdechnąć. Nie, musiałeś coś źle zrozumieć. Moi bracia nie zlekceważyliby zaleceń księgi. Na pewno próbowali pomóc. Próbowali. Wynajęli Wiedźmina i zrobili jedyne, co najwyraźniej potrafili. Zamknęli go w kopalni i zostawili na śmierć. Masz moją wdzięczność, ale złe moce musiały wypaczyć twój osąd. Wieczny ogień zawsze oświetla właściwą drogę. Nie chcę psuć twojej wizji świata, ale ogień w pierwszej kolejności niszczy. Światło to tylko skutek uboczny. Może te ciała należały do kogoś innego. Przeor na pewno znajdzie jakieś wytłumaczenie. Proszę, twoja nagroda. Dziękuję ci. Żegnaj, kapłanie.
No, you're pretty deep in denial, but Gdyby tak poszukać notatek Osmonda, o których wspomniał Reinald, zobaczyć ich zbroję. Trzeba się za nimi rozejrzeć, gdy następnym razem wpadnę do Kermoren. W imieniu Wiecznego Ognia. I moim własnym. But still, even though this guy is obviously blinded by his faith, I still would have felt bad if that other Witcher killed him. Like, he had nothing to do with what happened 300 years ago. He wasn't even conceived, let alone born. His parents weren't even alive. Nor he probably, well, not even probably, his grandparents weren't even alive. Like, it was so long ago that, you know, I am pretty sure that Witcher would have killed him because of all of the pent-up rage. And I just wouldn't think that's, like, super great. Although I guess this all explains why I couldn't, why I didn't remember this quest, because it seems to be a quest added with the recent patch, because the medallion specifically and the design of the armor, it harkens back to the Witcher TV show on Netflix, which is an abomination, to be sure. But this episode has been long enough, so let me just plan my path. Okay, this episode has been long enough, so I'm going to save and end it for now. That's all for this one. I will see you in the next one. Bye.